Umówmy się, to nie jest najpiękniejsza miejscówka na świecie. Nawet nie top 1000. Niby spoko, ale spójrzcie na ten odstający kontakt. Jednak pewien magiczny życiowy magnetyzm, może kamień filozoficzny melanżu albo całun niespełnienia zawodowego przyciąga tutaj ludzi. Wyobraź sobie, że szef korpo, do którego trzeci raz aplikujesz, zakłada ci na głowę tiarę przydziału albo inny full cap najniższej krajowej i ze snu o tyraniu w przeszklonym biurowcu na Mordorze wyrywa cię krzyk. Łomot! Marysia była lekko w szoku. Boże, tak? To jest bar Łomot? Wiemy, gdzie jesteśmy. Jeszcze. Wszystko ok? Zamykają łomot. Ale jak to? Wezmę tylko piwko. Posuń się. Wczoraj jak wychodziłem z baru, wydzwoniłem to Blondi z rodzin Krzysia. Tą zajebistą, co sobie sama szyje ciuchy? Daj mu powiedzieć, bo nigdy nie skończy. Mieszka w centrum. Chałupa większa niż mój kac po urodzinach Krzysia. Ekspres reagujący na głos. Jakieś rzeźby. Człowieku. Wszędzie jakieś marmury. Nie wiem, jej stary jest chyba deweloperem, bo leżały gazety o stawianiu domów. No i stary wtedy do mnie doszło. Przecież my jesteśmy u jej starych. No i ona mi mówi, że póki studiuje, to dalej z nimi mieszka. No i mnie trochę, wiesz, to podkręciło. Wiecie, ruchanka jak w liceum. Starzy mogą wejść w każdej chwili. Jezu, nie mów, ruchanko, zlituj się. Planowałem z nią uprawiać seks. Znaczy, że współżyć? No, w sensie odbyć stosunek. No. No i wiecie, zaczęliśmy to robić. Zacząłem się z nią ogarniać, wszystko już jest fajnie, git. Leżymy razem na kanapie i zgadnijcie co. Oczywiście, wchodzi jej matka, domofon pika, ona zaraz wejdzie. Co? Mordę. No i stary, ona biega w kółko. Wiesz, coś tam do mnie krzyczy, że matkę ją zamorduje, bo ostatnio zawsze przyłapuje ją z jakimiś losowymi typami. No i taka typowa akcja. Wiesz, każe mi się chować za kanapę. Ja się chowam za tą kanapą. Ona mnie wyciąga z tej kanapy, każe mi się chować za firanką. Ja się chowam za tą firanką, ale w sumie dobrze, że się tam schowałem, bo zobaczyłem, wiesz, ofertę dostawy internetu. To sobie pomyślałem, w sumie mogę udawać, wiesz, tego gościa od internetu. Mama, ty już jesteś? Spotkanie się wcześniej skończyło, co? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak jak myślałem, ten router będzie trzeba wymienić, bo te 500 mega to pani nie pociągnie. Widzę, że nie zapomniałaś zadzwonić, Gosieńko. Mama, mówiłam ci, że już nie mogę z tym internetem. Tak, ja będę uciekał. Router zostawię, po prostu następnym razem jak będę, to wezmę nowy i wymienimy. Zostawię pani wizytówkę w razie, jakby chciała pani wcześniej mówić wizytę. Nie przeszkadzam. Bardzo ładnie tutaj panie mają. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No, fajny. Jakbyś takich przyprowadzała do domu, a nie te męty, chociażbyśmy mieli w domu szybszy internet. No, i to tyle. No, ale co to ma wspólnego z zamknięciem Łomotu? Bo potem jak od niej wyszedłem, to napisała do mnie wiadomość na WhatsAppie. Po pierwsze, nie mogłeś tak od razu? Po drugie, naprawdę chciałeś zabrać na pierwszą randkę dziewczynę tutaj? Doma. Dobra, jak ciebie jakieś typy podrywają, to wszyscy musimy słuchać. Halo, Łomot! Jezu, jak zamknął Łomot, no to znowu będę musiała chodzić z tymi super influencerkami i modeleczkami do jakichś fancy lokali. O Boże, Domi. Najgorzej, co? Tomek, tam jest małe piwo po 13 zł. Co Mordy. No, podobno nawet nie można drzeć ryja. I słuchać Adele po rozstaniu na pełnej głośności. Może akurat chyba dobrze. Siema mordy! I wtedy, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, upadają ideały, twierdza Łomot chyli się ku upadkowi, Szwedzi szturmują Jasną Górę, taniego piwa wchodzi on, Stevie. Masz ochotę na Warsaw Libre? Co jest Warsaw Libre? Wódka z kolą. Siema, jestem Stevie. Po moich drinkach ryj ci wykrzywi. Co podać? Na smutki i żale strzelmy po gorzale.
To co zawsze, mordzie? Stevie jest barmanem na tym dancingu. Barman jakiego potrzebujesz. Z drinków opanował shot czystej, wódkę z kolą, gin ze Sprite'em i kociołek Stevie'ego, po którym zapomnisz jak się nazywasz. Wszystkiego zapomnisz generalnie, ale będziesz się czuł jak połączenie Bukowskiego z Adonisem. Potrafi też słuchać. Kochany, rzuć go. Stać cię na więcej. Napijesz się ze mną? A dobra, i tak zaraz zamykam. Ale potrafi też nie słuchać. Never mind, I find someone like you. I wish nothing about that mess. Stevie jest DJ-em. Nazywa się, a jakże, DJ Stevie. Mówi, że kiedyś będzie żył z DJ-ki, a robota za barem to tak na przeczekanie. Mówi tak od 4 lat. Właściciel powinien go wyrzucić na zbity pysk już jakieś 45 razy. Ale wszyscy wiemy, co się stało, kiedy zarząd odwołał Steve'a Jobsa z funkcji dyrektora Apple'a. Stevie to wizjoner. Stevie to legenda. Król baru wrócił. Co wy macie takie miny? Piwo się skończyło? Zamykają łomot. Jak to zamykają łomot? Stary. Wczoraj jak wychodziłem z baru, dzwoniłem do blondynę z rodzin Krzysia. Ta zajebista, co sobie sama ciuchy szyje. No i wiecie, zaczęliśmy to robić. Zacząłem się z nią ogarniać, wszystko już jest fajnie, git. Po prostu pokaż mu wiadomość. Nie damy zamknąć naszego ulubionego baru. Zrobimy wszystko, żeby tego nie zrobili. Piwo dla wszystkich! Tomek, a ty masz chociaż 50 zł, że tak mówisz? Nie. Spoko, ja zapłacę. Piwo dla wszystkich! Wszystkich? Może mu kup, to sobie pójdzie. Wszystkich przy tym stole. A ja jestem przy stole. Tak, wszystkich, wszystkich. Także dla mnie piwo też. Tak. Łomot. Młodzi piją piwo i jeszcze nie wiedzą, co tutaj się wydarzy. Jakiś typ z zagranicy, który przychodzi tutaj co drugi dzień, śmieje się do drinka. Barman wyrzuca nieletnich, dziewczyny błagają, żeby ktoś włączył ich muzykę. No klasa sama w sobie i samo życie. A reszta nie jest milczeniem. Żaden bar, mam tę moc, nie upadnę też i ja.